Nie wiem, ile gatunków papug prezentowaliśmy dotąd w papuziej telewizji. Może ktoś z widzów to obliczy. Ale dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu papugę, a raczej papugi 28. Nie jest to żadna liczba porządkowa, ale po prostu potoczna nazwa nadana papugom w ich rodzimej Australii. Zauważono, że jeden z podgatunków tej właśnie papugi wydaje dźwięki przypominające angielską wymowę liczby 28, czyli 28. Z czasem tą potoczną nazwą zaczęto określać wszystkie papugi tego gatunku. Te dwie piękne papuszki na moich dłoniach to rozele czarnogłowe. Gdy kilkanaście lat temu w Polsce tworzono nowe nazewnictwo papug, papugom tym nadano nazwę rozela czarnogłowa. Nie jest to może najszczęśliwszy wybór, dlatego że formalnie, systematycznie nie należą one do rodzaju Platycercus, gdzie sklasyfikowano wszystkie gatunki rozel, ale do osobnego rodzaju Barnardius. Jednak oba rodzaje papug są blisko z sobą spokrewnione i występują na tym samym obszarze. Rozele czarnogłowe, podobnie jak misie koala, czyli jeden z symboli Australii, zamieszkują te same obszary, eukaliptusowe gaje wzdłuż rzek. Dla mojego pokolenia hodowców nazwa rozela czarnogłowa jest niewiele znacząca, ponieważ wciąż jeszcze używa się popularnej dawniej nazwy Barnard. I właściwie ja też wolałbym jej nadal używać. Papugi to zwierzęta dzienne, ale są wyjątki. Jeden z nich, papugę kakapo z Nowej Zelandii, przedstawialiśmy już Państwu w papuziej telewizji. A oto drugi wyjątek. Barnardy to papugi, które są aktywne również po zachodzie słońca i w księżycowe noce. Możemy je spotkać wtedy w środowisku naturalnym, jak żerują, najczęściej na ziemi. Bo drugą cechą odróżniającą Barnardy od większości innych gatunków papug jest żerowanie na ziemi. Choć możemy spotkać je również w koronach drzew, to główną część swoich codziennych posiłków zdobywają właśnie na ziemi, podobnie jak na przykład modrolotki. Barnardy zaliczone są do papug najmniejszej troski. To znaczy, że występują licznie w środowisku naturalnym i przynajmniej na razie nic im w nim nie zagraża. Ponadto są ptakami, które łatwo rozmnażają się w licznych hodowlach na całym świecie, są ptakami popularnymi i co z tego również wynika, niezbyt drogimi. Papugi te charakteryzuje wysoki stopień adaptacji do różnorodnych warunków. Bardzo szybko przystosowują się do zmiennych warunków środowiskowych i niewiele potrzeba, aby zadomowiły się w nowym miejscu. Są jednak papugami bardzo niszczącymi. Dlatego ich klatki czy woliery muszą być bardzo solidnie wykonane, dlatego że te może wydające się troszkę niepozorne i z małymi dziobami ptaszki potrafią dokonać naprawdę dużych zniszczeń. Papugi te są bardzo, bardzo kolorowe. Musicie mi tu Państwo wierzyć na słowo, dlatego że w tej chwili przedstawiamy bardzo młode osobniki, które jeszcze nie nabrały barw, ale z chwilą, kiedy zaczną dojrzewać, kiedy staną się dorosłe, czyli za około 2 lata, ich pióra przybiorą piękną, wspaniałą, metaliczną barwę, która odbijać będzie promienie słońca. Od pewnego czasu stały się i stają coraz bardziej popularne jako zwierzęta domowe. Wcześniej mówiłem i pisałem, że rozele są papugami typowo wolierowymi, które nie powinny być używane do roli domowych pupili, dlatego że niezbyt łatwo się oswajają, a poza tym ich charaktery są zdecydowanie odmienne od tych, których oczekujemy od domowego pupila. Jednak rozele czarnogłowe są papugami, które bardzo łatwo nawiązują bliskie relacje ze swoimi opiekunami. Na swoje usprawiedliwienie muszę jednak powiedzieć, to co już mówiłem, że rozele czarnogłowe, choć nazywają się rozelami, to jednak systematycznie nie należą do rodzaju Platycercus i choć pokrewne, to jednak stanowią odmienny rodzaj papug. Odpowiednio prowadzone i wychowane potrafią być naprawdę dobrymi ptakami do towarzystwa. Związują się ze swoimi opiekunami, jeżeli ci mają dostateczną ilość czasu, aby go móc im poświęcić.
Barnardy nie są może najlepszymi naśladowcami, ale potrafią naśladować wiele dźwięków, szczególnie melodie, gwizdanie, ale również pojedyncze słowa. A należą chyba do najpiękniejszych, najbarwniejszych australijskich papug. Może ich kolory nie są takie krzyczące jak wielu rozel, ale ten charakterystyczny, metaliczny połysk na piórach nadaje im niesamowitego wyglądu. I jeżeli są odpowiednio pielęgnowane, to znaczy często umożliwia się im kąpiele, jeśli pióra są w odpowiedniej kondycji, gdyż papugi dostają odpowiednie pożywienie, to naprawdę mogą one stanowić ozdobę wolier, jak również, jeśli są właściwie wychowywane od wczesnej młodości, doskonale zdają egzamin jako domowi pupile.